Madara kontra Itachi w świecie Naruto to już legendarny pojedynek, który do dziś potrafi wywoływać kontrowersje. W dzisiejszym materiale dokładnie omówimy, jak skończyłaby się taka walka oraz który z wymienionych użytkowników Sharingana miałby większe szanse w tym pojedynku. Na początku skupię się na najbardziej realistycznym scenariuszu walki, a więc mówimy tu o Madarze, który posiada Eternal Mangekyu Sharingana i jest w wieku w okolicach 30, od 20 do 30 lat, a Itachi oczywiście w swoim prime, czyli ma lat 20. Na początku rozwiejemy wszystkie niejasności wokół tego tematu, bo już słyszę te głosy, że Kishimoto w wywiadzie powiedział, że Itachi na luzie pokonałby Madarę, tylko nie pasowało to do historii, więc musiał go uśmiercić. Po pierwsze, ludzie używający tego argumentu nie potrafią wskazać, gdzie ten wywiad się ukazał. Niektórzy wskazują, że pochodzi on sprzed 9 lat, ale jedyne informacje, do jakich udało mi się dotrzeć, to strona 8anime na Facebooku i tam mamy informacje sprzed 8 lat, co oznacza, że wiarygodność tych informacji jest taka jak miłość Wodyma do Sakury. Żadna. Po drugie, Kishimoto już nieraz pokazał nam, że specjalizuje się w podejmowaniu nieracjonalnych decyzji, pisząc Naruto oraz gadaniu wykluczających się rzeczy na wywiadach. Więc tym bardziej nie należy tych informacji traktować poważnie. Nie zmienia to faktu, że słowa te najprawdopodobniej są fejkiem i ja nie byłem w stanie wykazać choć jednego wiarygodnego źródła. Jest też druga strona, która opiera się na słowach Kishimoto i mówi on tam, że wszyscy mają jakieś słabości, każdą technikę da się jakoś pokonać, a zaraz później zaprzecza, że akurat Madara to on jest niepokonany, nie ma słabości. Ja zostawię to bez komentarza i szczerze, nawet jeśli te słowa faktycznie zostały wypowiedziane, to zdajecie sobie już pewnie sprawę, dlaczego nie traktuję ich poważnie. Skoro to wszystko już wiemy, przejdźmy do starcia Itachiego i Madary. Oni są w prime swoich możliwości, więc ta walka to na pewno jedna z bardziej widowiskowych, ale skupmy się na umiejętnościach i jutsu, które mogłyby zostać w tej walce użyte. Zacznę od Itachiego. Wiedząc, z jakim przeciwnikiem ma do czynienia, nie spodziewam się, żeby nie docenił Madary i od razu zaczął atakować za pomocą Tsukuyomi. I to właśnie ta technika jest uważana przez fanów Itachiego jako ta, która łapie Madarę w genjutsu, aby oni w tym czasie mogli zacząć wychwalać go nad życie, bo to on był im obiecany w piśmie. Ale muszę was wszystkich zasmucić, a szczególnie fanów Itachiego, nie stanie się tak. Madara ma więcej niż jedną kontrę nad Tsukuyomi. Spytacie jaką? Zacznijmy od samego Eternal Mangekyu Sharingana. Sam Itachi mówi, że aby go pokonać, trzeba mieć takie same oczy jak jego. A że posługuje się zwykłym Mangekyu Sharinganem, to w tej płaszczyźnie Madara ma już przewagę i Tsukuyomi prawdopodobnie nie zadziałałoby nawet na niego, a jeśli dałby się w nie złapać, to myślę, że uwolniłby się z tego bez problemu, tym bardziej, że uwolnił się z niego Sasuke zwykłym Sharinganem. Dalej robi się jeszcze gorzej, bo Madara ma Susanoo, które, jak pokazuje końcowa walka, jest w stanie zablokować Tsukuyomi. Oczywiście wiem, że Sasuke używa Susanoo z Rinneganem. Co więcej, Rinnegan ten został mu podarowany przez mędrca 6 ścieżek i to dlatego prawdopodobnie był w stanie oprzeć się nieskończonemu Tsukuyomi. Ale zauważmy, że w środku Susanoo Sasuke przed nieskończonym Tsukuyomi chroni się też np. Naruto czy Sakura, a oni Rinnegana nie mają. Niektórzy tłumaczą to tym, że posiadanie Rinnegana pozwoliło użyć Sasuke takiego Susanoo, które lepiej blokowało światło. Ale do mnie to nie trafia. Twierdzicie, że niby Rinnegan przyciemnia Susanoo, żeby blokować genjutsu? No, trochę mi się w to nie chce wierzyć, ale jeśli już tak miałoby być, to dlaczego nie mógłby tego zrobić bez Rinnegana? No, ogólnie nie ma to dla mnie sensu. Tym bardziej, że na temat, dlaczego Sasuke mógł zablokować wpływ nieskończonego Tsukuyomi, wypowiada się Obito, a nie sam Sasuke. Jest jeszcze jedna rzecz, bo podczas tej sceny widzimy, że Kakashi mówi, że tylko Sasuke jest w stanie patrzeć na zewnątrz tego Susanoo i właśnie robi to dzięki Rinneganowi. A przynajmniej tak mówi Kakashi, bo Sasuke sam nigdy tego nie wypowiedział. Ale też zauważmy, że to Tsukuyomi jest zdecydowanie mocniejsze. Jest to nieskończone Tsukuyomi, które działa na cały świat. A Tsukuyomi Itachiego jest oczywiście dużo słabsze, więc myślę, że jak najbardziej poprzez Susanoo można by było patrzeć się w stronę normalnego Tsukuyomi. A jeśli nawet nie można byłoby się patrzeć, to można byłoby zablokować to działanie. No bo dość logiczne jest to, że skoro Tsukuyomi to genjutsu wzrokowe, a Susanoo jest w stanie blokować dostęp światła, no to nie jesteśmy w stanie się na kogoś popatrzeć, jeśli nie płynie światło, tak? Tak działa ludzki wzrok.
Więc ja uważam, że Susanoo jest w stanie blokować genjutsu i to dość skutecznie, co już osłabia Tsukuyomi i łączy się z tym, że aby pokonać Itachiego trzeba posiadać przynajmniej Mangekyu, no bo to dzięki niemu można używać Susanoo właśnie. Jest jeszcze jeden moment, kiedy Itachi i Sasuke mają aktywowane Susanoo, a dają się złapać w genjutsu Kabuto. Ale, tak jak już mówiłem, Tsukuyomi oraz jego nieskończona wersja opierają się na świetle, a nie na dźwięku, jak genjutsu Tayui. I no akurat przypadkiem, gdy Itachi nakłada Tsukuyomi na Sasuke, a Sasuke genjutsu na Itachiego, żeby uwolnić się z tego, to akurat w tym momencie przestają oni na chwilę być w Susanoo, więc wszystkie wątpliwości co do tego, czy to Susanoo to dobra kontra na genjutsu wzrokowe, powinny wam w tym momencie zniknąć. Ale spokojnie, bo Itachi ma jeszcze parę asów w rękawie i pojawiają się one, gdy przejdziemy właśnie do walki Susanoo kontra Susanoo. Bo pomimo tego, że Tsukuyomi nie byłoby tu prawdopodobnie skuteczne, to nie możemy zapominać, że Susanoo Itachiego posiadało miecz Totsuka oraz lustro Yata. Pierwszy z nich, czyli miecz Totsuka, charakteryzuje się tym, że kiedy przebije ciało atakowanego, pieczętuje go w nieskończonym genjutsu, co trwale unieszkodliwia przeciwnika. Problem z tym mieczem jest jednak taki, że z tego co widzimy w walce z Orochimaru, on musi przebić stricte ciało osoby, którą chcemy zapieczętować. I widać to chociażby podczas walki z Sasuke w tej walce Orochimaru, gdy wydostaje się i miecz Totsuka ucina głowy wężowi Orochimaru, nie zostaje on wtedy od razu zapieczętowany. Dzieje się to dopiero, gdy Orochimaru zostaje nim centralnie dotknięty, a przez dotknięcie rozumiem przebicie na wylot. I właśnie dlatego miecz ten nie zadziałałby na Susanoo Madary. Choć ja pod wątpliwość podaję od razu, czy byłby on w stanie uszkodzić jego Susanoo, bo co do tego, według mnie szanse są małe. Pamiętajmy, że Madara cały czas używa Eternal Mangekyu, więc silniejszej wersji Sharingana niż znajduje się w oku Itachiego, no i Madara jest w stanie osiągnąć Susanoo perfekcyjne, nie to co Itachi. Wracając do lustra Yata, to jest to lustro, które w teorii odbija każdy atak wysłany w jego stronę. Jest również używane przez Susanoo Itachiego, no i teraz przecież skoro Itachi był w stanie odbić każdy atak, to przecież Madara go nigdy nie zabije. I tu znowu muszę powiedzieć nie. Madara z łatwością jest w stanie wygenerować siłę ataku, która jest obszarowa i po prostu zmiecie Itachiego z powierzchni ziemi, zanim zdąży cokolwiek odbić swoją tarczą, czy tam tym bardziej lustrem. Jako przykład zobaczcie sobie na Yasaka Magatama, chyba to dobrze wymówiłem, czyli technikę, w której Susanoo tworzy latające shurikeny, które nie dość, że mogą działać jako osobne pociski, to przy uderzeniu eksplodują z dużą siłą, a sam Itachi wspominał, że jest to najsilniejsza technika dalekiego zasięgu, więc powinno wam to dać wyobrażenie, jaka to była siła. W tym momencie powiecie Amaterasu. Ja wam powiem nic z tego, no bo nie jest to tak silne jutsu, aby nie poradził sobie z nim Madara. Tym bardziej, że w ramach rozwoju historii w Shippudenie radzi sobie z nim dosłownie każdy. W Naruto, Obito, Madara również nie miałby problemów, tym bardziej, że jest od Itachiego dużo szybszy. W tym miejscu zastanawiam się, czy chcielibyście w ogóle taki film opisujący, jak Amaterasu zostało według mnie zmarnowane. Jeśli tak, napiszcie o tym w komentarzu na dole, bo będzie to dla mnie cenna informacja. A ja, przechodząc dalej, biorę pod uwagę równie istotne statystyki bazowe, bo Madara miał na przykład zdecydowanie większą szybkość i zwinność oraz doświadczenie, co działało po prostu na jego korzyść. W dodatku ogromnie większe zasoby czakry, które tak naprawdę wstyd porównywać, bo przecież Madara był w stanie walczyć godzinami z Hashiramą, używając perfekcyjnego Susanoo, a Itachi w tym samym czasie jest w stanie utrzymać Susanoo parę do parunastu minut. I okej, możecie mówić, że Itachi w tym czasie był chory, rozumiem ten punkt, no ale dodajmy mu, że bez choroby byłby w stanie używać Susanoo godzinę, albo nawet 2 lub 3 godziny. Nie jest to nawet blisko poziomu Madary, który prezentuje nam takie zapasy czakry, że no na pewno nie byłby się w stanie z nim równać Itachi. Ale Itachi za to mógłby się z nim równać, jeśli chodzi o intelekt. Nawet myślę, że Itachi mógłby być tutaj lekko wyżej, ale wydaje mi się, że doświadczenie Madary po prostu kompensuje tą przebiegłość w walce i to, że Itachi byłby lekko bardziej inteligentny, no że jest lekko bardziej inteligentny, ale samo doświadczenie w walce kompensuje tą przebiegłość Itachiego, a jeśli dodamy sobie te wszystkie przewagi, jakie znajdują się po stronie Madary, no to niestety Itachi znowu wychodzi tutaj słabiej. Ostatnią deską ratunku jest Izanami lub Izanagi, lecz
Izanagi, jak pokazał Danzo w walce Sasuke, nie dałoby nic. Nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. A Izanami to nie technika, którą można zaskoczyć Uchihę Madarę. Wiele osób mówi, że Itachi miałby tutaj przewagę przez zaskoczenie, bo Madara nie znał Izanami, ponieważ go nigdy nie użył, ale jak możemy oceniać kogoś, że czegoś nie zna, skoro nigdy nam tego nie pokazał? Jakby ja mogę umieć dziergać na drutach, ale jeśli mój znajomy nigdy nie widział jak dziergam na drutach, tylko widział jak piję piwo, to jeśli ktoś się go spyta, czy ja umiem dziergać na drutach, to powie, że nie. No i tu jest taka sama sytuacja. Tym bardziej, że wytłumaczcie mi, jak Madara Uchiha, czytający kamienne tablice Eternal Mangekyu Sharinganem, znający prawdopodobnie wszystkie sekrety i informacje o swoim klanie, nie wiedziałby o istnieniu Izanami. Po prostu nie ma na to szans. No i właśnie dlatego nawet Izanami nie dałoby Itachiemu przewagi. Przeglądając te wersje Madary i Itachiego, można łatwo dojść do wniosku, że Itachi z Madarą po prostu nie ma żadnych szans. Ale Itachi w kanonie odradzał się chociażby w Edo Tensei, a Madara z komórkami Hashiramy zdobył Rinegana, więc jakby wtedy ułożył się rozkład sił? Zacznijmy od Madary z Rineganem. No tutaj sprawa kończy się szybko, za pomocą Limbo, czyli niewidzialnych klonów stworzonych przez użytkownika Rinegana. Itachi nie miałby żadnej szansy na pokonanie, czy też zobaczenie tych klonów, no i właśnie to, że nie mógłby ich zobaczyć, ani wyczuć, ani po prostu dowiedzieć się, gdzie są, to nie miałby szansy na pokonanie ich. Walka kończy się nawet, jeśli Itachi użyłby Susano. Po prostu to jest całkowita deklasacja Madary. W dodatku przy pomocy Rinegana można już przywoływać planety i za pomocą przywołania planety pieczętować. Tak jak robił to na przykład Pain z Naruto, więc jeśli to by nie wystarczyło, to Madara ma przecież jeszcze styl drewna dzięki tym komórkom Hashiramy, przez które obudził Rinegana, więc w tej wersji Madary z Itachiego nie byłoby po prostu co zbierać. Ale wyrównajmy trochę szanse i co jeśli weźmiemy do porównania mocniejszą wersję Itachiego? Przeanalizujmy tą walkę, kiedy Itachi był wskrzeszony z Edo Tensei. Wtedy Itachi ma już trochę większe szanse, bo eliminujemy problem małej ilości czakry, więc Susano mogłoby być używane cały czas. Pomimo tego, że Itachi dużo lepiej radziłby sobie w walce i na pewno dużo dłużej by ustał, miałby też po prostu dużo większe pole manewru. No i możemy się też zgodzić, że skoro Itachi jest ożywieńcem, to całkowicie znikają wątpliwości a propos jego choroby. Chociaż ja już o tym wcześniej mówiłem i w każdym razie teraz jest to całkowicie bez kontrowersji. Mimo tego uważam, że jeśli Itachi walczyłby z Madarą, który nie posiada Rinegana i ma tylko EMS Sharingana, pomimo tego, że Itachi dalej posiadałby zwykłe Mangekyu, a EMS Madary jest niesamowicie silny i dalej jest w stanie stworzyć perfekcyjne Susano, który tak czy siak byłoby silniejszy od Susano Itachiego, to byłby on nieśmiertelny z Edo Tensei, a Madara bez Rinegana nie miałby dostępu do techniki pieczętowania z tworzeniem planet i w takich warunkach faktycznie widzę szansę dla Itachiego na wygranie tego pojedynku. A nawet jeśli by mu się to nie udało, to na pewno przysporzyłby Madarze wiele kłopotów. Więc tak, w tym scenariuszu, kiedy ta najsłabsza wersja Madary, którą ja przyjmuję, walczy z Edo Itachim, to walka robi się w końcu równa, co nie oznacza, że łatwo można stwierdzić, kto by tę walkę wygrał. I ja tu takiego statementu nie postawię. Widziałem też, że inni przyjmują więcej wersji obu postaci, na przykład takie jak walczyli, kiedy byli dziećmi, albo jeśli byli nastolatkami. Według mnie to nie ma sensu i ja przyjmuję tutaj tylko te dwie wersje Itachiego, Edo Tensei oraz dorosłą i 3 wersje Madary, dorosłą, Edo z Rinneganem i trzecią, o której powiemy sobie teraz, czyli Jinchuriki 10-ogoniastego. Bo jednak, jeśli chcielibyśmy być fair, to najsilniejsza wersja Itachiego to ta, która jest z wskrzeszenia, z Edo Tensei. Ale wersja Madary musi być tą, w której był on Jinchuriki. Wtedy robi się bardzo ciekawie, chociaż bardziej widowiskowo, bo szanse Itachiego są po prostu zerowe. Madara ma w tym momencie do dyspozycji takie jutsu jak kule szukającej prawdy, które dookoła niego krążą i są stworzone z podstawowych transformacji natury Yin i Yang i dzięki temu chociażby może uwalniać każde ninjutsu, z którym ma kontakt. W dodatku, po zapieczętowaniu w swoim ciele 10-ogoniastego, Madara natychmiast zyskuje możliwość latania. Ma zwiększoną prędkość, bo jest w stanie reagować na technikę latającego boga piorunów oraz Kamui. Jest wystarczająco wytrzymały, żeby wytrzymać wszystkie techniki 8 bram Might Gaia. Tak naprawdę, żeby sparować z nim na równych warunkach w tym trybie, to trzeba otworzyć 8 bramę lub ewentualnie korzystać z czakry 6 ścieżek.
No i to jest po prostu siła, którą niewiele osób może zatrzymać, a co dopiero Itachi. Między innymi dzięki tym jutsu oraz ogólną wszechpotężnością po prostu tej formy Madary, Itachi nawet jako ożywieniec nie miałby żadnych szans, ale no ja myślę, że to jest bardziej taka ciekawostka, bo porównywanie tych dwóch form po prostu mija się z celem. Jest to oczywiste. Ja po tym filmie mam nadzieję, że wiecie już, że Madara vs Itachi z Madarą jako 10-goniastym po prostu nie ma sensu porównywania. Oraz, że Itachi jest słabszy, jeśli chodzi o walkę z Madarą, pomimo tego, że jest on geniuszem i trzeba to przyznać, ma bardzo silne Tsukuyomi. W przypadku walki z Madarą, który ma po prostu silniejszego Sharingana, to jedyna szansa jest wtedy, kiedy Madara nie ma dostępu do Rinegana i ma tylko tego Sharingana, a Itachi walczy jako wskrzeszony Edo. Nie zmienia to faktu, że te szanse, pomimo że wzrastają, nie są na takim poziomie, żeby można było jednoznacznie stwierdzić, kto by wygrał. No ale dzisiaj z mojej strony to już tyle. Mam nadzieję, że film się wam podobał. To są moje przemyślenia na temat tej walki. Zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale. Jeśli jakiś fan Itachiego ciągle próbuje wam wmówić, że Madara przegrałby z nim, to wyślijcie mu ten materiał. Z mojej strony na dziś to by było na tyle. Pięknie dziękuję. Trzymajcie się. Cześć!